Witam. Na wykresie widzicie zużycie ciepła do ogrzewania małego nowego domu w poprzednim sezonie grzewczym. W moim rejonie trzeba było wtedy zużyć 5030 kWh. Ponieważ zużycie energii na podgrzewanie ciepłej wody nie zależy od wielkości budynku i temperatury zewnętrznej, dlatego nie zostało ono uwzględnione na wykresie. Gdybym więc miał dwukrotnie większy budynek o takich samych cechach co prezentowany, to miałbym dwukrotnie większe zużycie ciepła na ogrzewanie. Plus musiałbym doliczyć około 1200 do 2500 kWh na rok na podgrzewanie wody. Prezentowane zużycie ciepła zostało ustalone przy założeniu utrzymywania wewnątrz średniej temperatury powietrza 21 stopni Celsjusza, dobrym nasłonecznieniu domu i zwartej bryle budynku. Specyfiką sezonu grzewczego 2020-2021 były wyższe temperatury i niższe zapotrzebowanie na ciepło na początku sezonu. Niższe temperatury i większe zapotrzebowanie na ciepło na przełomie stycznia i lutego oraz bardzo długi sezon grzewczy trwający do końca maja 2021 roku. Jak na tle poprzedniego sezonu prezentuje się obecny sezon grzewczy? Wyraźnie zimniejszy okazał się początek sezonu grzewczego 2021-2022, co znajduje swoje odbicie w większym zużyciu ciepła na koniec grudnia 2021 roku. Na koniec 2021 roku zużycie ciepła do ogrzewania domu było o 23% wyższe aniżeli w analogicznym okresie poprzedniego sezonu grzewczego. Początek 2022 roku okazał się cieplejszy. Tym samym zużycie ciepła było mniejsze i na koniec lutego sumarycznie oba sezony są porównywalne. Zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość. Chciałem Wam jeszcze raz zwrócić uwagę na zimny początek i koniec 2021 roku. Gdyby przyjąć za okres rozliczeniowy rok kalendarzowy, to zużycie ciepła do ogrzewania domu w 2021 roku było wyższe o 8% w stosunku do sezonu grzewczego 2020-2021. Teraz chciałem Wam przedstawić, jak różni się zużycie ciepła do ogrzewania takiego samego domu w sezonie grzewczym 2021-2022 w zależności od regionu Polski, w którym jest położony. Czarną linią na tym wykresie zaznaczyłem zużycie ciepła do końca lutego 2022 roku dla mojej lokalizacji. Trochę zazdroszczę mieszkańcom południowo-zachodniej Polski, bo znacznie mniej ciepła zużyli do ogrzewania, np. we Wrocławiu, zaznaczone na wykresie czerwoną linią. Ale są też tacy, co mają gorzej ode mnie. Co pomyślą ci, co mieszkają na północnym wschodzie Polski, np. w Suwałkach. Różnica w zużyciu ciepła do ogrzewania małego nowego domu w obecnym sezonie grzewczym pomiędzy Suwałkami i Wrocławiem na koniec lutego 2022 roku wyniosła ponad 1000 kWh. Na skutek niższych temperatur właściciel takiego samego domu w Suwałkach musiał zużyć o 36% więcej energii do ogrzewania, aniżeli wrocławianin. Suwałczanin w stosunku do zielonogórzanina musiał zatem zainwestować więcej pieniędzy w ocieplenie starego domu, bądź ponosić wyższe koszty ogrzewania. Budowa nowego domu w północno-wschodniej Polsce jest zatem droższa z powodu obowiązujących warunków technicznych dla budynków odnośnie jednostkowego zużycia energii. W południowo-zachodniej Polsce instalacja PV do 10 kWp z opustem 80% pozwalała pokryć całkowite zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domu do 100 m2 ciepłej wody i na potrzeby bytowe. W zimniejszych częściach Polski całkowite pokrycie potrzeb energetycznych przez PV wymagało budowy instalacji powyżej 10 kWp z opustem 70%. Uprawnione jest zatem twierdzenie, że dotychczasowy system dotacji poprzez wprowadzenie limitów kwotowych, np. 5000 zł do instalacji, z uwagi na różnice klimatyczne, bardziej wspierał zastosowanie PV do ogrzewania domu na południowym zachodzie Polski, aniżeli północnym wschodzie. Przyjrzyjmy się teraz, jaki wpływ mają warunki klimatyczne w Polsce na zużycie energii elektrycznej do ogrzewania domu przy zastosowaniu pompy ciepła powietrze-woda. Jak widzimy na wykresie,
zużycie energii elektrycznej do ogrzewania analizowanego domu na koniec lutego wyniosło od 888 kWh we Wrocławiu do 1285 kWh w Suwałkach. Efektywność energetyczna pompy ciepła COP była wyższa o 6% we Wrocławiu aniżeli w Suwałkach. W efekcie zużycie energii elektrycznej przy ogrzewaniu domu pompą ciepła było o 45% wyższe w Suwałkach aniżeli we Wrocławiu. Mam nadzieję, że uświadomiłem Wam, jak duży wpływ na zużycie energii elektrycznej do ogrzewania domu w Polsce ma jego położenie geograficzne. Jestem Sylwestro, zapraszam do polubienia i komentowania filmu. Z góry dziękuję wszystkim za podanie informacji o zużyciu energii i opału do ogrzewania domu w obecnym sezonie grzewczym. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i oglądania innych moich filmów.